Witam w kolejnym odcinku Home But Not Alone. Dzisiaj goszczę w siedzibie firmy TDK i spotkałem się z panem Jarosławem Kępińskim. Witam Cię, Arku, bardzo serdecznie. Miło Cię przede wszystkim zobaczyć w tych przedziwnych czasach, jakie nastały. No i witam Cię tutaj w naszych skromnych progach w Warszawie, w naszym biurze regionalnym TDK Polska. Dziękuję bardzo, zawsze miło u Was być. Powiedz mi, wspomniałeś przedziwne czasy. Jak to wygląda u Was, jeżeli chodzi o tą pandemię, w której dzisiaj żyjemy? Jakie to ma przełożenie na Wasze życie w biurze, ale też na Waszych klientów? Tutaj chciałbym rozróżnić na dwie części, czyli na organizację i na sprzedaż, czy wyniki sprzedaży. Jeśli chodzi o organizację, to mniej więcej od połowy marca do końca maja tak naprawdę byliśmy w domu, pracowaliśmy z domu. I tutaj wydaje mi się, że z mojej perspektywy, ale też z perspektywy klienta, na pewno klienci tego nie odczuli, bo mieliśmy dostęp do wszystkich systemów, więc TDK jako organizacja była bardzo dobrze przygotowana do tego momentu. Więc klient na bieżąco był informowany o sytuacji, bieżący kontakt był i tak dalej, i tak dalej. Od początku czerwca zaczęliśmy pracę rotacyjną. Połowa tutaj ekipy pracowała w domu, połowa w biurze, więc tak mniej więcej to wygląda do dzisiaj. Jeśli chodzi o wyniki sprzedaży, to oczywiście ten początek pandemii dało się odczuć, tak naprawdę szczególnie jeśli chodzi o branżę motoryzacyjną. W Europie sprzedaż do tej branży to jest około 50%, więc no nie dało się odczuć, tak, bo ta branża najbardziej odczuła te efekty pandemii, lockdownu i tak dalej. Więc tutaj no to też wpłynęło na wyniki sprzedaży w Polsce. Czyli sprzedażowo odczuliście, klient myślisz, że mniej więcej przeżył jakby ten temat po Waszej stronie praktycznie bez zmian? Jeśli chodzi o organizację, tak, czyli kontakt z klientem, oczywiście były jakieś problemy z dostawami wynikające z lockdownu w Chinach, czy z lockdownu w Indiach na przykład. Tutaj oczywiście TDK też na taką sytuację było przygotowane, bo tych źródeł dostaw jest co najmniej dwie tak naprawdę na różnych kontynentach, więc jeżeli fabryka w Indiach była zamknięta, można było dostarczyć z Brazylii i tak dalej. Więc tutaj minimalizowaliśmy tak naprawdę skutki pandemii. Fajnie. Myślę, że to jakby ten temat mocno przetestował i dystrybutorów, i producentów, i TDK naprawdę wiem, że wypada w tym temacie świetnie, także gratuluję Mam jeszcze nadzieję, raz. że tak. Wspomnieliśmy kilka zmian, które w tej chwili zadziały się w TDK pod względem pandemii, a powiedz mi, jak to wyglądało wcześniej, jeżeli chodzi o przejęcia firm, których TDK dokonywało? Czy coś jesteś w stanie tutaj nam więcej powiedzieć? Oczywiście, że tak. Od kilku lat, od 3-4 lat tak naprawdę TDK zmieniło troszeczkę strategię. Oczywiście dostosowując się do nowych czasów, do nowych technologii i wymagań rynku. Mniej więcej 3-4 lata temu przejęliśmy kilka firm związanych z produkcją czujników. Jest to Invensense, jest to Tronix, jest to ICSense na przykład, jest to też Micronas. Tutaj chciałbym szerzej wspomnieć o Invensensie tak naprawdę. To jest firma, która ma szerokie portfolio, jeśli chodzi o czujniki w technologii MEMS. Od mikrofonów poprzez czujniki ciśnienia, czujniki, akcelerometry, magnetometry, żyroskopy itd., itd. Tutaj jeśli chodzi o nowości, chciałbym przedstawić multisensoryczny moduł. Nie wiem, czy to dobrze akurat widać. Taka biedronka w kolorach TDK, że tak się wyrażę, czyli niebiesko-białych. SmartBug, tak. Taka tu jest nazwa robocza tego czujnika. Tak jak wspomniałem, moduł multisensoryczny zawiera kilka właśnie naszych czujników. Jest to moduł bezprzewodowy, wbudowany moduł Bluetooth. Dodatkowo można doczepić płytkę, która zawiera moduł Wi-Fi, slot SD i także czujnik tak zwany time of flight, ultrasoniczny, taki czujnik przybliżenia. Jest tak naprawdę wielofunkcjonalne, multisensoryczne urządzenie, które łatwo jest zaimplementować
w różnorakich aplikacjach IoT. IoT. Mhm. Myślę, że wygląda to bardzo ciekawie, tym bardziej, że IoT cały czas się dosyć mocno rozwija. Ja tylko dodam, że ten element jest dostępny na sklepie DigiKey, także bez problemu możecie go Państwo zakupić. Dobrze, to było jeżeli chodzi o InvenSense, a powiedz mi, czy coś jeszcze w temacie nowych produktów po Waszej stronie, coś ciekawego się dzieje, na coś powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? Tutaj chciałbym jeszcze wspomnieć o nowym produkcie. Około 2-3 lat temu przejęliśmy firmę Faraday Semi, też ze Stanów Zjednoczonych. Oni z kolei produkują moduły mocy, konwertery DC-DC. Okay. W tej chwili wchodzimy tutaj w Europie z nową serią tych modułów, tak zwaną serią Micropole. To są niewielkie moduły, bo to tak naprawdę to jest opakowanie 3,3 mm na 3,3 mm z tego co pamiętam. Jest duża gęstość mocy. Łatwo można to zastosować, bo to tak naprawdę jest moduł plug and play, więc po pierwsze oszczędność miejsca w aplikacji, w projekcie, a po drugie oszczędność czasu przez inżyniera, tak? Bo jeżeli to jest moduł plug and play, tak naprawdę inżynier nie musi tutaj dodatkowo projektować. Tutaj oczywiście ten moduł też oczywiście jest łatwo dostępny u Was na stronie, więc zapraszamy tutaj do kontaktu i do zakupu. To jest właśnie jedna z nowości, którą bardzo promujemy właśnie tutaj w Polsce. Jeśli chodzi o zastosowania i aplikacje, to tak naprawdę wszystkiego rodzaju aplikacje serwerowe, serwery, jakieś sieci serwerów. Z drugiej strony też telekomunikacja, teraz wchodzi 5G, więc stacje bazowe 5G, czy około, różne aplikacje około tego rozwiązania. Okej. No, niestety nie jesteśmy w stanie zaprezentować tego produktu, bo tak jak wspomniał Jarosław wcześniej, jest to dosyć mały element, ale oczywiście pod wideo będą linki bezpośrednio do strony DigiKey, gdzie te elementy można znaleźć czy zakupić. Także jeszcze raz podkreślam tą fajną biedroneczkę TDK InvenSense i moduł, o którym mówił Jarek wcześniej. No tak, wspomniałeś o inżynierach, którzy projektują, którzy potrzebują zużywać jakby mniej miejsca, potrzebują modułowości. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o Wasze sample kity, devboardy? Czy widzisz duże zapotrzebowanie w tej chwili w Polsce na takie produkty? Myślę, że tak. Tutaj różni producenci oczywiście oferują takie rozwiązania, czy sample kity tak zwane, czy development boardy, czy development kity, czy evaluation boardy, więc oczywiście TDK nadąża za tymi trendami i oczywiście szeroki zakres takich rozwiązań oferuje. I tutaj chciałbym też podkreślić, że Wy jako DigiKey taką ofertę macie bardzo szeroko, tak naprawdę i z Epcosa, i z TDK, i w TDK InvenSense ta oferta jest bardzo szeroka, jeśli chodzi o te rozwiązania, więc tutaj też polecam inżynierom do kontaktu i do odwiedzenia strony DigiKey. Okej. Jarku, ja myślę, że to tyle. Nie wiem, czy jeszcze ewentualnie jakiś komentarz z Twojej strony? Wydaje mi się, że nie. Zapraszamy oczywiście na stronę TDK i na strony DigiKey. Szczególnie jeśli chodzi o inżynierów, tak jak wspomniałem, są nowości, są rozwiązania typowe dla inżynierów, czyli sample kity, development boardy, evaluation boardy. Zapraszamy. Okej, dziękuję bardzo za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję.